Od bzika. MMA nie wyszło. Ale to ten bonus, tak? No, od bzika. Cappuccino na mleku grubym. Ja gruby, szczęśliwy, z cukrem, a nie ze słodzikiem. Shaker, mano. Kto dodaje cukier do kawy? Nie, to Słodki. profanacja. Jest toczne. Nie, banda. Stary Mój zawodnik w sporcie nie wychodzi, to teraz będę tłumaczył. No i management trochę, wiesz. Jednego mam w KSW, jeszcze jednego, panie Wojsławie, Dawlet Karetajew, proszę nie zapominać. Jeszcze jeden i zostawię ten sport i będę żył sobie tak, wiesz. Powiedz, bo ostatnio wystąpiłeś we vlogu. Jak zdrowie? Żyję, jak widać. Kontuzji nie ma żadnych, na prześwietleniu byłem, świruję. Wszystko w porządku jest. Mocne były tylko pchnięcia? No, drugie było mocniejsze, zdecydowanie, odczułem nawet. Siniak się pojawił po kilku dniach, ale wszystko jest w porządku. Znajomi wysyłali, pytali się, czy bolało. Mówię, nie, oczywiście, że nie, no, co wy, no. To podobno na 30%, to więc nie wiem, jak to byłoby na 100. Na kogo dzisiaj polujesz? Moją oponentkę ostatnią, Wiktorię, na mistrza, Parnasa. Tutaj było? Wiadomo. Tutaj było. That's good. Wczoraj był chyba ten kurs. Salah mówił Kedemo, ale tłumaczył, wszystko jest dobrze. Nie pidzimy Ja! Ja mówiłem, że on jest gorszy niż Muslim. W sensie dla was lepszy, dla mnie gorszy. Więc zobaczycie to. Nie w tym temacie, mówię, że umiejętności sportowe w tym kierunku. Jak nie zabierzesz mu telefon, to będzie wszystko dobrze. A jak zabierzesz mu telefon, to masz przerąbane. I'm feeling good. Preparation was good. I only want to fight, and I look forward to the fight, to the Saturday. I'm underdog, yes, it's right, and I like the position. I like being underestimated, and I want to show everybody that thinking wrong. This is T-shirt of one of my favorite DJs. It's DJ Homno. It means DJ shit, and it's one of his songs. Czym się odżywiają dziennikarze, jak zawodnicy wagę robią? Tym, co przywiozą. Ale czekaj, tylko gdzieś wymyślę, że będzie, wiesz, rzutko, że będzie bystro, nie? A nie będzie, będzie nuda, będzie stypa i koniec, no i tak. Odżywiamy się tym, co pachnie, żeby się irytowali i żeby trenowali, bo wtedy Mero będzie zadowolony, że są dymy. żeby trenowali silną wolę. To oni mają za to płacone. My płacimy za jedzenie, oni mają płacone za to, że wytrzymują to, że im pachnie to jedzenie, które my kupujemy. Także tyle. Ja bym chciał nie jeść i mieć tyle, co oni płacone. Także żaden problem. Ładnie to wygląda. Jesteśmy w Radomiu, no nie oczekuję za wiele. No. Od dłuższego czasu wyrażałem gdzieś tam chęć walki. Niestety nie udało mi się zawalczyć przed występem na KSW. Chciałem gdzieś tam się odbudować pomalutku po ostatnich 2 porażkach w sumie z rzędu. No troszkę to było takie uciążliwe, więc chciałem takiej pewności siebie nabrać, ale po prostu nabrałem jej na treningu. W sumie nie ma co wybrzydzać. Tutaj wlatujemy z grubej półki od razu, bez żadnego odbudowania się. W sobotę czeka mnie bardzo mocny egzamin. Czy przez ten czas się obijałem, czy pracowałem. Jakoś przed świętami dosłownie chwilkę dostałem SMS-a, czy skakujemy, że jest taka możliwość. Ja w sumie praktycznie tylko zapytałem braci i od razu byłem gotowy w sumie wskoczyć, bo no już byłem naprawdę bardzo głodny walki. Powiem szczerze, że naprawdę rozwinął skrzydła i tutaj grubo wkroczył, można powiedzieć, do tego KSW. Ja do tej pory nie mogę sobie tak jakby darować tej walki, bo wiem, ile po prostu tam brakowało. No i właśnie będę starał się to wszystko odbudować, bo mniej więcej znam swoje możliwości, wiem, na co mnie stać i myślę, że mogę znaleźć się w podobnym miejscu. Od niego się wszystko zaczęło. Dzięki mnie wszedł, bo jakbym nie zaakceptował walki, to dzisiaj by go tutaj nie było z nami, nie? Ale żeby nie było, pierwszą rundę przegrywałeś. I drugą. Nie no, wszystko przegrywałem. Niektórzy mówią, że Mamet mnie wybudował, a to Konrad mnie wybudował. Nie ma za co. Dziękuję ci bardzo. Jestem gotowy for the show. See you Saturday. Dzień dobry, everyone.
Jak tam Polska. J'ai changé de catégorie parce que 70 c'était dangereux pour moi. Zmieniłam kategorię wagową, ponieważ ja ciągle się rozwijam jako zawodnik, przytyłem, lekka zaczyna być dla mnie troszeczkę niebezpieczna, mam muskulaturę, jestem bardziej fizyczny, bardziej atletyczny, więc muszę podążać za tym progresem, co wszystko mam nadzieję, że pokażę już w sobotę, także ze względów zdrowotnych i ambicjonalnych. Na pewno lepiej będę się czuł w kategorii wyższej. Oui, je savais que c'était assez viral. C'était pas fait exprès vraiment. Tak, jestem tego świadomy, że obcinanie włosów skończyło się wiralem w mediach społecznościowych, natomiast wszystkich tutaj zapewniam, że to nie była żadna popisówa, zrobiłam to tylko i wyłącznie ze względów moich profesjonalnych, żeby spotkać się z tym limitem wagowym, żeby go nie przekroczyć. Totalnie moje sportowe tutaj ambicje były powodem tego, że te włosy ściąłem, nic na siłę. I'm back. Przetłumacz. Nie znam angielskiego. To nie było, wiesz, właśnie żartuję. I'm back, wracam. Przed debiutem zawsze, chyba każdy zawodnik marzy o tym, żeby właśnie te zdjęcia, bo wiesz, jak Kamil to rzuca, na Instagramie widać, nie? I każdy marzy o tym, żeby trafić tu. Ale jak już trafisz tu i robisz wagę, to jest najgorsza rzecz, jaka kurde ciebie czeka w czwartek. Naprawdę. Ja tego już procesu nienawidzę, ale jestem szczęśliwy i wdzięczny za tą akcję. Powiedz jak zdrowie, bo coś tam mówię, że nikt się do ciebie nie odzywa. To jak zdrówko? Ja myślałem, że ty się do mnie odezwiesz, ale nie. Bo ja cię zaprosiłem na vloga. Tak? No przecież battle kurs był z A Buskiem. no tak, ja zapomniałem o tym. Nawet byłeś na miniaturze na gali. Zaraz kontuzja kolejna u mnie będzie, bo uderzę kamerzystę tutaj. Dobrze, zdrowie, dobrze, dziękuję. Wracam, maj, czerwiec na pewno wracam. Chcę jak najszybciej wrócić. No jestem głodny, zwycięzca, godny krwi. Chociaż krwi tu było dużo, więc krwi nie jestem aż tak głodny, ale jestem głodny zwycięzca. J'ai aimé Polska. Alors ce que j'ai dit la dernière fois, ça regroupe la majorité des Français, mais bien évidemment les gens qui sont dans le milieu. Chciałem sprostować jedną moją wypowiedź, która ostatnio padła w jednym z vlogów a propos poziomu polskich zawodników. Potem to tak obeszło się złą sławą. Chciałbym sprostować to. Francuzi uważają, że Polacy są dobrymi zawodnikami, mają dobrą wytrzymałość, mają dobre serce do walki i naprawdę reprezentują poziom. Oprócz tego mają świetnych ambasadorów na całym świecie, jak na przykład Robert Truchała, który teraz jest w UFC, Marcin Held, który był w UFC, więc mają figury i to nie do końca jest tak, że Francuzi uważają Polaków za złych zawodników, bo ewidentnie tutaj wszystko działa. Chodzi o to, że my też mamy dobrych reprezentantów i że troszeczkę przez pryzmat Parnasa pojmujemy całą resztę. Ja miałem świetnych do tej pory Polaków, z którymi się mierzyłem, jeżeli chodzi o mój pobyt tutaj w organizacji i muszę przyznać, że pomimo, że wygrałem, to naprawdę to była dla mnie ciężka przeprawa w jednym i w drugim przypadku. Z czystym sumieniem mówię tutaj, że naprawdę uważam, że polskie MMA ma się dobrze. Dzięki bardzo. Siemano. Idę się rozliczać, bo trzeba oddać pieniążki. Bez okazji, miłe panie na stacji Moja stało 8 takich, no nie mogę powiedzieć czego, bo nie umiem tego wymówić, bo nie mówię R i kurwa to jest ogólnie koszmar osób, które nie mówią R, także białe Raffaello, no to się mówi jak się jest mną. Czarny Raffaello, Boże przepraszam, czarny Raffaello. Mówię, miło zacznijmy ten rok, mała łapóweczka, wiadomo, tu Wojowi, tu Martinowi, tu Kawulowi, jakoś to będzie, nie? Ja Wojowi Ferrero, Ferrero, a on mi nowy kontrakt Patryka, wszystko, wszyscy zadowoleni. Ale w sumie możemy zrobić challenge, bo to pewnie nie śledzisz takich freaków, ale Wojtek Gola miał challenge, Wówunio go ciągle przepytywał, ja się nauczył i mówił już. Okej. To może, Tak? może cię zmotywujemy. No to spoko. Dominik jest chyba po jakichś studiach w ogóle polonistycznych, to może Dominik powinien to zorganizować. Próbowałem wielu rzeczy nauczyć i nigdy nic się nie udało. Kultury go uczyłem kiedyś. Najpierw jak mówi się to słowo, też nie dało rady, a potem co to jest i też nie pomogło. Nie musisz teraz, to też Czy to jest jakiś przełom w KSW, że po prostu ostatnio Extra Fight tutaj mamy swojego Gola teraz? No to o to chodzi. Staramy się w ten sposób nawiązać. Będziemy ściągać teraz zawodników o podobnych nazwiskach, żeby ludzie się mylili. No. Wiralem jesteś, narodzikiem. Jak A, spoko, no, ale tak było, no. Nie mam z tym problemu.
prostu, no było ostatnie tam 2-3 sekundy, oni tak jeszcze byli kawałek od siebie i myśleliśmy, że oni tak no przeskaczą sobie już te 2-3 sekundy do końca, więc co, wzięliśmy wiaderka, ręczniki, te wszystkie wody i rzeczy potrzebne do klatki i już staliśmy w gotowości i akurat jak staliśmy za słupkiem, no to się wydarzyła w ostatniej sekundzie no bardzo przykra sytuacja, no ale cóż, no życie, no kurczę, słuchajcie, no nie da się wszystkiego zrobić idealnie w życiu. Ale finał pozytywny. Akcji. Akcji tak, no walki mniej, ale finał akcji pozytywny tak. Właściwie można powiedzieć, że jesteśmy w domu i za to serdecznie dziękuję przede wszystkim kibicom, Kanal Plus, Maćkowi Kawulskiemu, Wojowi za to, że pomogli przy tej całej akcji, bo trzeba było to zrobić szybko, spontanicznie, a przede wszystkim skutecznie i myślę, że tak wyszło. Dobrze jest. No schód, pochwaliłem. Pochwaliłem, że schudł. Ale to żadnych cheat mealów nie robisz? Nic. Znaczy no dobra, no. Aperole. Ale jeden, nie 8. Pół litra czystej. Nasz lokalny bohater będzie walczył z Andy Wrataciciem. Bardzo mocny rywal, ranking. No i co? Mati jutro wygrywa, w sobotę wygrywa. No i widzimy się w rankingu chyba, nie? Dokładnie, ja to przyjechałem, daleko nie musiałem. Ale tylko no, po zwycięstwo. Nic więcej. Fajnie jestem przygotowany, ciężko trenowałem. Strasznie dużo serducha wsadziłem w te przygotowania. Aż już końcówkę to cierpiałem. Lekka walka będzie. Nie jest gościem nie do zatrzymania. Jak nie walczył z twardym gościem, to zobaczcie, co jest grane. Tyle w temacie. No co? A to jak to zdrowotnie po operacjach? Lepiej. Nie miałem operacji, miałem zabieg tylko na przyczep tricepsu. Tam miałem problemy już przed walką, tak naprawdę miałem tu problemy w samej walce, to pogorszyłem przez to, że biłem dużo łokci, to gdzieś tam właśnie na tym łokciu odczuwałem największy ból. No i jeszcze mi to doskwiera trochę w treningach. Nie ukrywam, że no działam, rehabilituję, robię motorykę, tak żeby być gotowym. Myślę, że tak w lato coś tam potańczymy. Prezydent przyjął zaproszenie, coś wiesz? To już do zobaczenia na moim vlogu, bo na vlogu ogłoszę to, czy prezydent będzie na gali, czy go nie będzie, także zapraszam na mój kanał Patryk Kaczmarczyk na YouTubie, także znajdziecie na pewno. Jutro będzie ten vlog, bo to już się kręci, to się kameruje. Ile ważysz? Ile ważysz? 68. Jak to już na imię? 68 ważysz? Ale jesteś... No widzisz, Głuchy jesteś, widzisz, ja ważysz. Co ty mówisz? Ale... Co? Ale bębenik... Ja? Mój? Co ty mówisz? No nie będę... Jaki bębenik? Co ty mówisz, nie? Ja jestem super bohaterką dzisiaj. Wymyśl sobie, jaką mam super moc. Do Artura Gwoździa kolorystycznie pasuje. Artur to jest, wiesz, mistrz mody. Mi się podoba. Ja uważam, że jego żona ubiera. Że jego żona ma dobry gust i go ubiera, bo my się sam tak... Faceci by się tak sami nie ubrali. On włosy sobie dorobił, tylko... Wymyśl mi super moc. Jest jakiś super postać bohatera? Do stroju, obojętnie, jaką chcesz. Taki Power Rangers. Ale jaka moc? A, moc jaka bez kitu. Kurde, szybko nic nie myślę. A jaką chcesz mieć? Przewidywać przyszłość na przykład. Jakby była taka super moc. No, albo znikać i się pojawiać. Taki, wiecie, albo nie. Wiecie co? Jeść dużo i nie tyć. I ważyć cały czas tyle samo. Ja tak robię. Widać. Proszę, nie widać. You can see me. Słuchaj Marcin, bo mam tą walkę w sobotę z Szymonem i przydałaby mi się coś w parterze, jakaś technika taka prosta, kończąca, może coś byś pokazał. Dobra, pewnie, Tak, żebym okej. szybko załapał, tak? Coś takiego prostego. Połóż się, zaczniemy z góry. Hop, z tej pozycji szybciutko wpinamy się na plecy. Jak już jesteśmy za plecami, hop, przepinamy, hop, idziemy do twistera. Tutaj łapiemy kręgosłup, jak się nie da, idziemy do dźwigni do nogi. O kurde. Może być? Tak, na pewno ogarnę. Myślę, że do soboty spokojnie to złapię. Dziękuję. Powodzenia. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Zapraszam z powrotem. Kurde, ciężko go tak przerzucić. Ma tylko 2 metry i 110 kg. Powinno być łatwiej. Kiedyś, The Reader kiedyś Marka odpalił.
W ten właśnie sposób. Banana splita czy freestyle? Tak, render Banana złapana. Naprawdę? Ale dałeś mu? Nie pamiętam już jak to było. To unik złapał mu twistera, Marek się bronił i przepiął szybko do nóg i Marek... Kurde, a to nie był twister chyba. Czy twister? Banana A, dobra, no tak, było. No. Schemat treningów trochę się zmienił i inaczej to widzę, nie? No, tutaj lekceważenie nie ma żadnej mowy, no a wiem, że Arek do każdego rywala się w 100% przygotowuje i tutaj wszystko zrobił, co mógł, więc wygra tą swoją walkę. Wydaje mi się, że to będzie jedna z lepszych walk na całej karcie. Jesteś jednym z największych underdogów, co w ogóle jest trochę dziwne, bo to jest walka o pas. Trochę to rozumiem, no Saladin jest mega mocnym zawodnikiem, uważanym przez wielu za czołówkę światową. No ja jestem tutaj, żeby pokazać, że też jestem w tej czołówce, że ci, którzy mnie wskazują na porażkę, mylą się i mam nadzieję, że pojutrze to udowodnię. Był Ruchała, było dużo innych młodych zawodników z klubu Anko z MMA i u siebie mieliśmy tam parę osób, które starały się imitować, więc dużo osób faktycznie włączyło się tak aktywnie w pomoc, za co bardzo dziękuję. A propos aktywności, to ostatnio medialnie widzę, mocno się starasz po tych, powiedzmy, kłótniach z Wojem. Co tam się zmieniło? Nie, to nie chodzi o te kłótnie, czy tam jakieś... No, uważam faktycznie, że zawodnicy powinni robić robotę dla organizacji, a organizacja powinna robić dobrą robotę dla zawodników, więc no tutaj liczę na tą współpracę. Mam nadzieję, że będziemy robić dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Gdzieś tam w planach był jakiś mecz z GKS-em Tychy w hokeja, więc mam nadzieję, że takie inicjatywy będą robione i będzie ich jak najwięcej. Pomysł stąd, że no jestem Tyszaninem, mieszkam w Tychach, urodziłem się w Tychach, tam trenuję, a Tychy to jest miasto hokejowe, chciałem pokazać, wspomnieć o tych sukcesach tyskiego hokeja, 6-krotny mistrz Polski, aktualny mistrz Polski z tego sezonu, więc no myślę, że warto o tym mówić. Odnalazłbyś się w takiej walce na lodzie? Myślę, że jest dużo gorzej, jeśli nie ma stabilności, więc najpierw musiałbym poćwiczyć tą jazdę na łyżwach, żeby dużo pewniej czuć się na lodzie. Kogo bierzemy następnego? Kurczę, no nie wiem. Może waga ciężka. Ja myślę, że Arka Wroska byśmy wzięli na przykład. Ja się ucieszył. Ale to czekaj, zrobimy tak. Najpierw kobiety, a potem kobiety. To po walce, dobra? Historia, 2 kopnięcia, 1. Marek to ma taką nogę grubą, że ja bym, grubą w sensie to jest pozytywne, tylko że ja to bym tak pewnie, nie? Marka nogi osobno zbijają wagę. No na pewno. Walka teraz, powiedzmy, na terenie wroga. Będzie to drugi przeciwnik, ta wrzawa, bo na pewno będzie głośno. Na terenie wroga to nie podpiszę się pod tym, na terenie mojego przeciwnika. Arek nie jest moim wrogiem, znamy się na tyle, żebyśmy się nie lubili. Nie jest moim wrogiem, jest moim przeciwnikiem, który stoi mi na przeszkodzie do moich marzeń, do moich celów. Jestem nauczony nie walczyć po prostu na swoim terenie. Tak jak wspomniałem, dużo walczyłem za granicą. Myślę, że w tej walce również nic mnie nie zaskoczy. Powiedz, bo tak Arek powtarza taką sentencję, walka dobra za wam. Nie wiem, czy słyszałeś, jak myślisz, o co mu chodzi? No, gdzieś to zostało mi tam wcześniej się też na wywiadach powiedziane. Poznaliśmy się z Arkiem kiedyś na seminarium 5 lat temu, 4 lata temu, może 3 lata temu, już nie pamiętam. Poznaliśmy się z Arkiem, uczestniczyłem w jego seminarium w Rzeszowie, trwało około 2 godzin, z czego może ostatnie 10 minut porozmawialiśmy ze sobą. Myślę, że to mało czasu spędziliśmy ze sobą, żeby stwierdzić, czy Arek jest dobry, czy jest zły. Nie znamy się na tyle, także nie chciałbym tutaj komentować tego i wypowiadać się w tym temacie. Znaczy, bardziej mi się wydaje, że on mówi o tobie, że ty zło, a on to... Okej, no to jeżeli po tych 2-godzinnym treningu i po 10 minutach rozmowy on twierdzi, że jestem tym złym, ma do tego prawo. Ja nie mam z tym w ogóle żadnego problemu. Powiedz, bo ciągle ta sentencja się przewija. O co chodzi? Walka dobra ze złem. Dowiecie się w sobotę. Ale powiem, zapytałem o to Szymona, co myśli o tym, to powiedział, że się poznaliście, był na seminarium u ciebie, potem pogadaliście. Nie, no tak, oczywiście nie ma między nami złej krwi. To tak po prostu, wiesz, no, odpowiedź na zarzuty Wojka, że zawodnicy mało z siebie dają w mediach. Będzie głośno, ale kulturalnie? Raczej tak. Zawsze jest kulturalnie. Każdy był mylony na sparingach, więc to znaczy, że się nie obijałem. Marek nawet dzisiaj mi mówił, że jestem w bardzo dobrej formie i że jest ze mnie dumny, także cieszę się, że mówi też o tym, Marek mówi też o tym otwarcie. Znowu przygotowania, zahaczyło święta i Sylwestra, było to uciążliwe? Już się przyzwyczaiłem, ale raczej tak. Najbardziej z tego powodu, że nie było inaczej. Było cały czas z kim trenować, na szczęście. Moi koledzy byli wyrozumiali, przychodzili na treningi, natomiast no, jednak nie było takiej atmosfery tego obozu. Cały czas sala była pusta i brakowało takiej atmosfery treningu.